No jestem gotowa. Ja nie. Cześć, z tej strony Put Rocket Lab i witamy w kolejnej serii vlogów. Lecimy do Stanów na konkurs Far Out z naszą nową rakietą. Uwaga. Wielka premiera, będzie rakieta Mora, dużo większa. Będzie to Liquid, który, no cóż, ma ponad 5 metrów wysokości, więc myślę, że będzie to coś ciekawego. I właśnie przeszliśmy teraz kontrolę. Udało się wszystko zachować, poza jednym powerbankiem. Team tam siedzi i odpoczywa właśnie po ciężkiej nocce, bo się pakowaliśmy. No i co? Czekamy na lot do Warszawy, a potem Warszawa Lux. Vlogs. Jesteśmy aktualnie w Warszawie i za jakieś 22 minuty idziemy na naszego gate'a i rozpoczniemy boarding do naszego samolotu do LA. A w LA odbierzemy cargo i pojedziemy do Tehachapi. No w sumie spać. Tak, Dajemy update. Jesteśmy już w samolocie do Los Angeles. Siedzę z Mikołajem i Kajtkiem. Opóźnił nam się boarding o pół godziny, więc mam nadzieję, że w najbliższe pół godziny już wystartujemy, chociaż to trochę graniczy z cudem. I będziemy dawać na bieżąco update'y. Dzień dobry, witamy. Mamy już prawie wszystkich przytomnych. Wstajemy, bo została godzina do wylądowania w Los Angeles. Teraz dostaniemy obiadek czy śniadanie. Cholera wie. Śniadanie jakbyśmy liczyli od Los Angeles, a teraz w sumie w Polsce jest noc, więc niepotrzebne skreślić, wybierzcie sobie. Z godzinę będziemy lądować. Drzemka była przepyszna, naprawdę. Jest strasznie ciasno, jak mam być szczera. Nie, Mikołaj? Chłopcy nie są zbyt rozmowni. I co, widzimy się za chwilę. Czekamy na wyjście z samolotu i jedziemy na odbiór cargo, bo dostaliśmy informację, że od 14 nasza skrzynia jest gotowa do odbioru, czyli transport z papierami zajął nam 23 godziny z Warszawy do LA. Łatwo. Będziemy czekać za ludźmi, bo pojechali po busy i odebrać cargo. Jesteśmy już w LA, jedziemy po auta. Są palmy. No, odprawa, wszystko pięknie poszło dzięki jakiejś tutaj nowej aplikacji od MCP, Mobile Control, coś tam. Piękna sprawa, oni już wiedzieli, po co tu przyjechaliśmy, więc nie było trzeba dużo pytań. Odebraliśmy samochód, znaczy jeszcze nie odebraliśmy. 9XAC 215. No i klasyczek, samochód ogarnięty, wypożyczony, kierowca jest, muzyka gra i się okazało, że tylko kierowca U-Haula, czyli samochodu dostawczego może odebrać skrzynię, więc Bartek musi zostać drugim kierowcą U-Haula. Więc dobrze wyszło to, zanim go wzięliśmy, a nie post factum. Będziemy musieli na check-inie dorzucić go i tyle. Chyba będzie... Nie, przecież ja byłem kierowcą. Zobaczymy, no najwyżej dopłacimy te $20, wywalone, no życie. Tam coś stoi za rogiem. Juchol jest taka ciężarówka, że w Europie to już byłby tir, nie? A jednak, oni mówili, że jak brygadowa. Możemy tam wsadzić skrzynię, wjechać tym na pakę i jeszcze będzie miejsce. Tu wygląda prawie znajomo, bo to jest prawie taki sam terminal jak ten nasz, No właśnie, no. a nasz jest ten następny. Mały update sytuacyjny, odebraliśmy skrzynię już od U-Haula, no i wzięliśmy i się zorientowaliśmy, że brakuje nam jednej walizki, więc była
akcja poszukiwawcza w walizki żółtej jajka. Szczęśliwie już ją odebraliśmy z lotniska, ponownie tu, w tym samym miejscu. A teraz już zmierzamy jeść? Jeść? Nie ma planu. Proponuję jeść. Plan się clearuje. Cześć, witajcie już rano, jak możecie zobaczyć. Wybaczcie, że się do Was nie odzywaliśmy wczoraj, ale każdy już po powrocie był bardzo zmęczony i za wiele poza tym, że wróciliśmy, się nie działo. Dzisiaj jest dzień drugi. Jak widzicie, słońce jest przepiękne dzisiaj i w planach mamy na pewno rozpakować skrzynię z U-Haula oraz zacząć pierwsze prace warsztatowe, także mam nadzieję, że będzie Wam się podobać dzisiejszy dzień i zobaczycie sobie, jak pracujemy. Robił śniadanie wszystkim. Teraz lata z miotłą. Rzeczywiście puste, wszystko mamy wypakowane. Ja właśnie odpakowuję switchboardy i będziemy składać PCC po tym, jak przyjechało do nas skąd? Z Polski, w skrzyni. Tak. No. Dotarło bezpiecznie wszystko w skrzyni. Chodzi na to, że tak, że wszystko bezpiecznie. Oczywiście. Tak, dostaliśmy pełno rzeczy od Teda. Mamy generator, kompresor, 5 stołów, drabinę, łopatę, kulery, nie wiem, pewnie jeszcze parę innych gratów. Stwierdziliśmy, że jak widzimy coś, co nam się przyda, to się spytamy, bo mówi, że bierzmy wszystko i na przykład wzięliśmy imadło, bo czemu nie przyda nam się imadło? Oczywiście nam się przyda imadło, dał nam polerkę, więc generalnie mega fajnie, mega nam to ułatwiło całą logistykę, bo nie musimy teraz latać po jakichś rentalach, płacić kasy, martwić się, na ile to wypożyczyć, albo kupować rzeczy, które oddamy w Walmarcie. Po prostu Ted powiedział, że możemy brać i oddać mu, jak nie będziemy już potrzebować, więc wszystko zostało załatwione praktycznie od ręki. Czyli klasa. No klasa. I także powiedział, że jak czegoś będzie nam brakować, możemy jeszcze go pytać, bo jest cały czas na miejscu. Pewnie chciałby któregoś dnia tu przyjechać i zobaczyć rakietę, ale powiedzieliśmy mu, że jeszcze nie jest do końca złożona, bo dopiero przyjechała w skrzyni i że lepsze wrażenie będzie robiło, jak ją złożymy. Więc na pewno się go tu spodziewamy na dniach. Z paczki się ucieszył, jaką dostał? Tak, bardzo się ucieszył z koszulki, z mojego prezentu w szkle też się ucieszył. Opowiedział nam historię, jak dostał od swojej koleżanki z Polski taki, ale zbił od razu na podjeździe, więc, O nie. więc teraz może nasza będzie szczęśliwa chociaż. Oby. Będę się bał wrócić do Polski. Dlaczego? Bo niepoprawnie składał spadochron właśnie. Boisz się kobiety? Tak. A to akurat nie dziwne, kobiety są straszne. Poleruję, właśnie się nie poleruję, szlifuję teraz przygotowawczo pod polerowanie nasze finy, nasze stabilizatory do rakiety, żeby były ładne, błyszczące, nieporysowane, że trzeba zrobić wrażenie, nie? Rakieta musi wyglądać. A wiesz, że masz pół twarzy szare? Jestem tego świadom, no niestety takie ryzyko zawodowe. No, przeżyję, umyję się, będzie dobrze. Jeszcze dostęp do wody Ameryka ma. No, o dziwo. A co robisz? Skręcam zawór główny paliwa. Zawór sam sobie skręcony, skręcam jego mechanizację. Fryzjerstwo kątowe zawodowe. Nie róbcie tego, dzieci, bo wydychacie potem dużo plastiku. Boimy się mikroplastiku? Czy się boimy mikroplastiku? No, jest w naszym życiu, no można się z nim zaprzyjaźnić po prostu i zembrejsować, bym powiedział. Jest jak jest. Nasi dziadkowie mieli tak zwany ołów w żyłach. Rodzice mieli azbest w płucach, a my mamy mikroplastiki w płucach. Jedziemy do Home Depot i do Walmartu, bo nie zrobiliśmy
jeszcze wszystkich zakupów i trzeba będzie je dorobić. Spakowaliśmy spadochrony, akurat całkiem fajnie wieje, więc wybieramy się na lotnisko. Zrobimy parę fotek, rozłożymy je, akurat dosyć fajnie wieje, więc możliwe, że nie będziemy musieli z nimi biegać, ale to w sumie zobaczymy. No i co, tu mamy droga, nasz mały spadochronik i tak naprawdę tutaj w dwóch częściach mamy maina, bo był za duży, żeby się zmieścić tak w jednym wielkim pałku. Test robimy po to, żeby zrobić zdjęcia do naszych ulotek i zobaczyć, jak tak naprawdę się nasze spadochrony zachowują. Zobaczymy, czy nie ma jakichś, nie wiem, może przedarć, których nie widzieliśmy, czy wszystko się ładnie otworzy, czy liny nie będą splątane. No,